Dzień dobry, witam serdecznie na wykładzie Kostium w malarstwie gabinetowym Hermana Hana, towarzyszącym wystawie Zmienność Fortuny, alegorię Hermana Hana w Zamku Królewskim w Warszawie, której mam przyjemność być kuratorem. Przedmiotem naszego zainteresowania będą obrazy z wczesnej twórczości mistrza. Przede wszystkim przedstawiony tutaj obraz, który był pierwotnie takim przykryciem szpinetu, czyli wewnętrzną stroną przykrycia szpinetu. Obraz Alegoria cnoty małżeńskiej albo Alegoria małżeństwa Agaty von der Linde i Valentina von Bodek z kolekcji prywatnej w Niemczech. Wyszukana alegoria jest także przykładem, dokumentem bogactwa kultury gdańskiej właśnie w epoce jego największego rozkwitu cywilizacyjnego. Czyli scena, która właściwie dzieje się na Biskupiej Górce pod Gdańskiem, scena uczty weselnej, zabaw weselnych, z takich ideowych pokładzin, jest właściwie ukształtowana jako scena teatralna, parateatralna. W ramach owej wizualizacji widzimy po dwóch skrajnych stronach właśnie aranżacje teatralne, do których jeszcze się odniesiemy. Natomiast oczywiście drugim punktem odniesienia, tutaj jest fragment tego obrazu z domniemanym autoportretem Hermana Hana. To jest odkryta niedawno trawestacja lewej części malowidła w zbiorach Biblioteki Kostiumologicznej w Berlinie. No i oczywiście punktem odniesienia przede wszystkim jest zachowany częściowo cykl alegoryczny Hermana Hana. Te trzy obrazy są w literaturze określane jako model społeczeństwa gdańskiego. Natomiast wiemy, iż pierwotnie owa seria obejmowała 8 obrazów. To są 3 kolejne malowidła z kolekcji Teresy Sachakian, działającej przy Zamku Królewskim w Warszawie. Wersja warsztatowa jednego z malowideł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. No i portret domniemanego fundatora, patrona Hermana Hana i współautora założeń ideowych owego cyklu, czyli Johanna von der Lindego z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. I tak mniej więcej wyglądała pierwotna forma owego cyklu. Cyklu, który możemy zatytułować cykl perypetii ludzkich albo cykl zmienności losu ludzkiego, albo inaczej seria o zasadzkach dobrobytu. Właściwie ta idea rozsądnego bogactwa, idea walki ze zbytkiem jest takim leitmotywem całego cyklu. Cyklu bazującego na źródłach graficznych antwerpskich. Tutaj właśnie w oparciu o te źródła możemy zrekonstruować całość owej serii. Także posiłkujemy się w dzisiejszym wykładzie także źródłami rysowniczymi. Jest to atrybuowany Hanowi rysunek ze zbiorów Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. No i zanim przejdę do głównego tematu, czyli do mody patrycjuszy gdańskich, właśnie w tym okresie młodości Hermana Hana, chciałem zasugerować kilka zagadnień pobocznych. To znaczy przede wszystkim trzeba na wstępie podkreślić, iż strój i kultura materialna to bazowa sfera sztuki przedstawieniowej epok dawnych. Niestety niedoceniana i często traktowana ahistorycznie, po macoszemu. Jak zauważa Roland Barthes, sygnałowy charakter ubiorów w dawnym społeczeństwie zaznaczał się wyraźnie niż w naszym. Ubiór traktowano jako zbiór znaków, a nie jako wytwór pewnych liczby racji. W nowożytnej epoce kultury wyglądów, czy też kultury zewnętrzności, ubranie stanowiło jeden z zasadniczych środków komunikacji niewerbalnej. Podstawowy instrument społecznej dystynkcji. W sztukach plastycznych zaś to kostium stanowi podstawowy nośnik znaczenia symbolicznego. Eksponowane na wystawie kompozycje prezentujące ukryty sens poświadczają taką północnoeuropejską filiację artystyczną mistrza. Jego skupienie na rodzajowości, praktykę aktualizacji alegorii, w tym łączenia jej z portretem zbiorowym. Konsekwentnie realizowana przez malarza zasada aktualizacji obrazów typu storia, do której to kategorii należały także alegorie, stanowiła pretekst do zobrazowania kultury materialnej Gdańska oraz Prus królewskich w epoce największego rozkwitu tego ośrodka. To właśnie w okresie powstawania owych dzieł rozpowszechnił się w Europie termin moda. Jak wiemy, Han nawiązywał do staroniderlandzkiej zasady traktowania obrazu jako zwierciadła odbijającego rzeczywistość.
Przedmiotem mojego wystąpienia jest bogactwo ówczesnej kultury konfekcyjnej miasta nad Motławą, a zwłaszcza stroje, czyli paradne ubiory strojne gdańskich patrycjuszy. Strój elit spełniający funkcje ostentacyjne, ubiór odświętny, prestiżowy. Nie można przy tym abstrahować od stosowanych przez malarza zabiegów stylizacji kostiumu reprezentowanego w malarstwie, w tym stylizacji archaizującej, orientalizującej bądź historycznej. Strój przedstawiony w sztukach plastycznych zawsze jest kostiumem, przebraniem, mimo pozorów wierności w oddaniu realnych elementów kultury materialnej i życia codziennego. Zawsze jest ubiorem wyobrażonym, nawet jeśli nie pozostaje uwolniony od ciężaru przedmiotowego odniesienia. Stanowi inscenizację wykorzystującą swoistą dla autora poetykę opartą na określonych środkach retorycznych i kozie kulturowym. Po tym wstępie właśnie chciałem wspomnieć pokrótce o owym kostiumie alegoryczno-teatralnym, tak charakterystycznym dla twórczości Hana. Tutaj widzimy fragmenty wspomnianego obrazu właśnie z cererą i z taką, można powiedzieć, obmową. Drugi fragment bardzo ciekawy, właściwie postać wieńcząca całą grupę alegoryczną, taką tablowiwą po lewej stronie, czyli głupota, w takim nakryciu głowy nawiązującym do czapki frygijskiej, i miłość zmysłowa, czyli Venus Carnalis z obrazu Alegoria Pychy z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ów właśnie kostium teatralno-alegoryczny, jak wiemy, zarówno teatr, jak i alegoria u swojej genezy były bardzo ściśle związane, wyraźnie nawiązywał w twórczości naszego mistrza z jednej strony do realiów ówczesnego teatru oraz parateatru gdańskiego, a z drugiej do źródeł graficznych w sposób pośredni także do tradycji Archimbolda. I tu widzimy takie właśnie wyraźną ewokację kostiumów parateatralnych autorstwa tego mistrza. I bardzo ciekawa grupa po prawej stronie owej alegorii, czyli aktorzy, prawdopodobnie aktorzy angielscy, którzy wykonywali mataczynę, taki taniec steatralizowany. Oczywiście w tym kontekście alegorycznym przedstawieni jako reprezentanci owej sfery występku. Widzimy tutaj właśnie maski ze sztucznymi wąsami, takie nogawice, inne elementy stroju nawiązujące do właśnie tradycji comedii dell'arte. Z tyłu postać w przebraniu Turka trzęsie właściwie sakiewką, która jest w tym przypadku pełni funkcję instrumentu perkusyjnego, a postać po lewej stronie gra na takim prześmiewczym, znaczy udaje, że gra na prześmiewczych skrzypcach, czyli na ruszcie. Oczywiście też ważny element w owej ikonosferze hanowskiej odgrywają rozmaite stroje ceremonialne. Tutaj zasugerowałem tylko stroje osób duchownych związanych z Kościołem katolickim, a tutaj w tym przypadku jest to kucharz z takiej grupy prześmiewczej obok wspomnianej tablowiwą. Też jakby jego strój symbolizuje tą odzież ochronno-zawodową. No i oczywiście nie bez znaczenia ma w tej ikonosferze także strój polski, zwany niekiedy strojem husarskim bądź hajduckim, a z czasem strojem ojczystym. Składały się na nie żupan oraz dołoman, a nadto w omawianym okresie krótkie szamarowane delie z guzami, butonami, pętlicami i innymi dodatkami, a także magierki, szłyki, kołpaki oraz spodnie szarawary. W tych przedstawieniach zwracamy uwagę na profuzję pasów, wśród nich można wyodrębnić pasy tabliczkowe, pasy nabijane metalowymi ozdobami, tak zwane siedmiogrodzkie, pasy z metalowymi segmentami i ogniwami pancerzowymi. Na nogach rozpoznajemy charakterystyczne dla epoki półbudki, niskie obuwie z cholewką sięgającą kostek, z niewielkim wyłożeniem i sznurowaniem od strony zewnętrznej, wysklepione od spodu i opatrzone w podkówkę bądź napiętek. Całość uzupełnia odpowiednio typowo polska fryzura i zarost. Czerwień narodu politycznego była jednocześnie czerwienią heraldyczną, stąd karmazyn, szkarłat, purpura, kolor barszczowy, makowy, ceglasty, przedceglasty, tak zwane barwy dostojne. Tu widzimy inne fragmenty owych realizacji. No, są to najczęściej przybysze, którzy uświetniają sceny alegoryczno-rodzajowe. Strój polski nie był, w przeciwieństwie do innych miast ówczesnej Rzeczypospolitej, nie był zasymilowany przez patrycjat i przez mieszczaństwo gdańskie. A dlaczego? No właśnie chciałem teraz kilka słów poświęcić właśnie kwestii tożsamości kulturowej Gdańska na tle ówczesnego krajobrazu kulturowego Rzeczypospolitej.
Według Marii Boguckiej szerokie kontakty zagraniczne Gdańska sprawiały, iż przyjmowały się tu bardzo szybko wszelkie nowinki modniarskie, nawet najbardziej ryzykowne. Jak zauważa Małgorzata Hercog, Gdańsk stworzył swoistą mikrokulturę. Jedną z jej form była moda. Odmienna niż w innych regionach kraju, kształtowana przez specyficzne czynniki polityczne, ekonomiczne oraz społeczne, prawne, religijne, obyczajowe. Stanowiące odzwierciedlenie epoki i stroju mieszczaństwa gdańskiego cechowało nie tylko rozmaitość i bogactwo, ale i daleko idąca stylistyczna oryginalność i niepowtarzalność. Jak zauważa Aleksander Klemp, mieszczaństwo pruskie, szczególnie gdańskie, w przeciwieństwie do mieszczan w innych regionach Rzeczypospolitej, stworzyło własny model kultury. I tutaj właśnie w tym zestawieniu widzimy, że jakby głównym bohaterem owych alegorii tak naprawdę jest Gdańsk. To jest swoisty autoportret tego grodu. Gdańsk jako swoisty kolektywny magnat kierował charakterystyczne społeczeństwo dworskie. Fenomen nieobecny w ówczesnym życiu Rzeczypospolitej. Jak wiemy, gdański patrycja dążył do zaanektowania rycerskiego modelu kulturowego. Owa arystokratyzacja połączona z teorią Cortegiano, honnête homme, oddziaływała także na sferę stylizacji modowej. 17 maja 1635 roku poseł Francji Davos wraz ze swoim sekretarzem Charlesem Augy i świtą pierwsze kroki skierował do kościoła dominikanów w Gdańsku. I tutaj cytat. Miło nam również było patrzeć, jak Polacy zmieszani z Niemcami, jedni i drudzy, wielce różni i strojami, i całym wyglądem, łączyli się w nabożeństwie do tego samego Boga Najwyższego. W innym czasie Konstancja Czynberg pokazała właśnie bohaterowi owego dziennika, czyli Karolowi Augy, niewieście ozdoby, jako to łańcuchy, naramiennice, diademy i mnóstwo białych, ale nie okrągłych pereł i pouczała mnie o rozmaitych strojach narodu swojego i polskiego. Gentis sue, ac polonice ornatus varios. Kiedy indziej Augy tak pisał o gdańszczankach. Nie potrafiłbym znaleźć określenia na te elementy garderoby ani w języku francuskim, ani w łacinie, co dowodzi, że istniały tutaj także inne osobliwości mody, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca rozpoznać ani określić. Hiszpański strój wyraźnie podkreślał biodra i ramiona, miał wręcz ograniczać naturalny ruch, ponieważ bezruch uznawano za wyraz siły, samokontroli, tranquilitas animi, apatia. Już samo wdziewanie butów jeździeckich w typie hiszpańskim było katuszem, noszenie kryzy czy tzw. golili równało się włożeniu głowy w dyby. Oddychanie w kabacie, ropili wciętej w talii sprawiało spore trudności. Trafnie opisała modę hiszpańską badaczka Ludmila Kubalowa. Tutaj cytat. Żadnej zmarszki nie znajdzie się na całym ciele, chyba że sztucznie ułożoną za pomocą drutu i żelazka. Wszystko wydaje się krągłe i napięte. Przy tym naturalne kształty są albo przesadzone, albo wręcz przeciwnie, zatuszowane. W tej nienaturalności i uporządkowaniu rozpoznać można świadome upozowanie. W tej zapiętej na ostatni guzik postaci, jej sztywnej i napuszczonej postawie widzimy z jednej strony rezerwę i małomówność Hiszpana, a z drugiej jego powagę. Jednym słowem grandezza. Koniec cytatu. Jak wiadomo z ordynacji o ubiorach, ubrania szyto z adamaszku, brokatu, tafty, telety, kanawaczu, altembasu, warmeginu, raszy, pluszu, kitajki, ferandiny, karazji oraz muhajeru. Ceniono tkaniny jedwabne stryfiaste, to znaczy wpasy, wzbogacone luźnym ornamentem roślinnym o układzie rzędowym. Na zdobność stroju składały się efekty samego kroju oraz wzorzysta faktura tkaniny, ale przede wszystkim tak zwana apretura. W świecie elit podstawą dekoracji strojów był haft, ale i rzezanie, nakłuwanie, nacinanie specjalnymi nacinakami i sztancami. Źródła mówią o tkaninach rysowanych bądź siekanych. Ząbkowanie, pikowanie, stebnowanie, czyli stepowanie, a na to stosowanie rozmaitych aplikacji, lamowanie koronkami jedwabnymi, metalowymi, dekorowanie cekinami, guzikami, tak zwanymi kneflami bądź kneflikami. Większość tego typu zabiegów dokonywano już po dokonaniu wykroju, choć czasem nawet jeszcze przed sprzedażą tkaniny. Do obszywania używano nierzadko bazujących na złotych lub srebrnych przędzach wyrobów szmuklerskich, pasamonów, takich jak taśmy, naszywki, skrętki, sznury, frędzle i chwościki, borty z haftowanych motywów bądź plecionki, obszywki koronkowe, pętlice, jedwabne krajki, tak zwane fetocje oraz galony. Dla wzmocnienia efektu estetycznego naszywano borty i krajki w formie skośnych pasów, kontrastujące z główną tkaniną. Nacięcia tkaniny pomiędzy nimi przyjmowały narzucony wzór, przez co efekt dekoracyjny był jeszcze bardziej wyrazisty.
Prosta skośna grań i tzw. wzór warkoczykowy, określany we wzornikach wzorem rybiej ości, były głównymi elementami zdobień. Owe skośne obszywki podkreślały typowe dla mody hiszpańskiej trójkątne linie stroju. Teraz poświęcimy chwilę uwagi modzie gdańszczanek. Spódnice opierane na systemie kilku halek noszonych równocześnie oraz konstrukcji tzw. fortugałów, specjalnych, wiklinowych zazwyczaj stelaży, ewentualnie specjalnym wałku noszonym na biodrach, określanym w polskich źródłach jako burlet. Zaś gorset, stanik sukni nazwany kształtem, formowano za pomocą fiszbin. Zwężał się z przodu w charakterystyczny szpic. Stanik nie był zszywany z najczęściej rozkloszowaną spódnicą. Na przekazach wizualnych dominuje tzw. suknia zwierzchnia, często z 2 parami rękawów wierzchnimi, rozciętymi, odrzuconymi, tzw. rękawami pozornymi oraz właściwymi, czasem bufiastymi, dekorowanymi nierzadko poprzecznie, rzezanymi rękawami. Rysem charakterystycznym epoki była profuzja rozmaitych typów rękawów odrzuconych w szatach wierzchnich. Badaczka Carmen Bernis wyróżnia przynajmniej 6 technik ich powstawania. Często gdańszczanki prezentują się spisowanymi poziomo fartuchami, niekiedy przypiętymi do spódnic szpilkami. Czasem strój uzupełniały pelerynki, ale taką typowo charakterystycznym elementem były dekoracje głów patrycjuszy gdańskich. Ze względu na normy obyczajowe nakrycia głowy, nakrycia głowy były koniecznością. Patrycjuszki nakładały na głowę przepaski ze złotą jedwabną siateczką, podtrzymujące pieczołowicie ułożone fryzury z opiętymi warkoczami. Tu widzimy przykłady takich właśnie czepców. Noszono zatem dekoracyjne czepce dekorowane cekinami, pajetkami bądź wytworne perłowe bramki. Względnie czepce z bramką perłową, kornety, półkoliście odchylone na skroniach. Tu widzimy takie właśnie kornety. Wianki, korony, diademy, perłowe, bogato haftowane borty oraz tak zwane toczki, toczenice, korony ślubne z pomponikami ułożonymi w formie stożka. Tu widzimy fragment owego właśnie wyrafinowanego uczesania i przykład takich diademów. Owe korony ślubne z pomponikami nosiły panny druhny i dziewczęta zaręczone w okresie świątecznym. I jeszcze jeden przykład owego kornetu. Koronki, właśnie nie bez przyczyny przełom XVI i XVII wieku przyszedł do historii jako wojna koronek. Koronkom poświęcano całe poematy. U swojej genezy stanowiły substytut drogich wyrobów jubilerskich. Najcenniejsza koronka igłowa, punto inaria, była z czasem zastępowana nieco tańszą koronką klockową. Koronki zwano w Polsce pontami, igłowe z różnobarwnego jedwabiu z dodatkiem złotych nici określano jako pont d'Espagne. Metalowe bądź jedwabne koronki stosowano w wykańczaniu kołnierzy, mankietów, spodni, rozet, pendentów, rozmaitych rozcięć, wreszcie wojskowych szarf. No ale przede wszystkim właśnie owych kołnierzy, z których najbardziej popularna i efektowna to była oczywiście kryza. Symbolem mody hiszpańskiej było żelazko do układania męskiego zarostu, tak zwana bigotera, oraz żelazko do gofrowania i rurkowania kryz, tak zwana forma do kołnierzy. Kryza stanowiła produkt manieryzmu z jego konwencjonalnym śladownictwem próżnych kalkulacji geometrycznych. Tu widzimy po lewej stronie tak zwane simulacrum, czyli reprodukcja zaginionego obrazu Mollera z dworu Artusa, sąd ostateczny, na którym to właśnie w roli Pychy występuje Agata von der Linde, trzymająca w ręku właśnie ową lokówkę czy żelazko do układania kryz. Była ona symbolem stroju zgodnego z modą hiszpańską, ubioru tworzącego system mniej lub bardziej ukrytych wiązań, napinających taśm, troczków, haczyków, agraf, pętlic, przedziwnej konstrukcji wstawek poprawiających wygląd łydek i talii. Pod szerszym pojęciem krezy, staropolskie bryzie, parura, kołnierze drutowe, rozumiano najczęściej model kołnierza uszytego z cienkiej tkaniny, najczęściej z płuta niderlandzkiego, wybielanego wodorotlenkiem potasu i słońcem, także kwaśnym mlekiem, jego przetworami, względnie białkiem jaj kurzych, na bazie wody z torfiastych gruntów. Tutaj widzimy taką scenę właśnie układania kryzy na obrazie Alegoria Pychy. Modna patrycjuszka jest zabierana przez diabła do piekła właśnie, kryza stanowiła symbol właśnie ówczesnych szaleństw mody.
Jak wiemy, kryzę podtrzymywał albo pikadło, czyli usztywniana watowaniem, tekturą i krochmalem bądź gumą stójka, albo wręcz rusztowanie z drutu, tektury i drewna obciągniętego tkaniną. Tutaj widzimy właśnie owe kryzy dosyć wydatne z początku XVII wieku i tutaj w dolnej części w domu Artusa, w domu Rubensa w Antwerpii owe właśnie vergulines, czyli underproper, portefres, podpórka pod wielkie kryzy. Pierwowzorem kryzy była riuszka, czyli pomaszczony kołnierz koszuli wystający spod kierysu około 1525 roku. Z czasem usamodzielnił się on od koszuli, a drugim takim rodzicem był kołnierz przejęty przez Europę za pośrednictwem Holendów i Portugalczyków aż z Indii. Szeroki musinowy, krochmalony w wodzie ryżowej i umiejętnie plisowany, od wieku cieszył się popularnością wśród arystokracji indyjskiej. Na Ceylonie podobna jako ochrona cennych strojów przed natłuszczonymi włosami. Odpowiednie krochmalenie i gofrowanie kryz za pomocą specjalnych metalowych szczypiec i żelazek uzyskało status cenionego rzemiosła. Modny, błękitny odcień uzyskiwano poprzez krochmal z mąki ryżowej zabarwiony proszkiem koloryzującym importowany z Zelandii albo z Indii holenderskich. Z czasem także używano inne odcienie owych krochmali. Wszystkie kolory księżyca, jak to określało jedno ze źródeł. Na Mikołajki 1597 roku król Zygmunt III podarował królowej Annie Habsburzance drucik do kryzy w całości złocony. Źródła wspominają nawet o specjalnym węglu do żelazek koniecznych dla przygotowania owych kryz. Za eksperta w zakresie ich układania, właśnie przy pomocy specjalnych żelazek, uchodziła słynna Urszula Meyerin. W drodze do Szwecji latem 1593 roku zakupiono w Gdańsku specjalne urządzenie do przygotowywania olbrzymich kryz. Inwentarze Janusza Radziwiłła wymieniają wannę dębową i deskę do szpilowania kołnierzy oraz 9 pikadeł atłasowych różnej maści. Warto dodać, iż około 1618 roku krawiec Jakuba Stewarta zużywał na obszycie kryzy swojego pryncypała prawie 23 metry najświetniejszej koronki. A teraz przejdziemy do drugiej części wykładu. Takim symbolem mody hiszpańskiej były także oczywiście pończochy. Symbolem ludzi zamożnych. Pończochy dziane, mimo wynalezienia przez Williama Lee z Nottingham maszyny do robienia pończoch w 1589 do połowy XVII wieku dominowało trykotarstwo ręczne. Moda włoska czy włosko-hiszpańska nakazywała noszenie skrajnie obcisłych pończoch. Pod koniec XVI wieku przyszywano je do krótkich, bufiastych spodni w przypadku mody męskiej. Z czasem obydwa te elementy ostatecznie oddzieliły się od siebie. Pończochy podtrzymywano pod kolanami za pomocą podwiązek jedwabnych, najczęściej taśm z frędzlami lub obszyciem koronkowym, odpowiednio dobranych do dekoracji pantofli. Janusz Radziwiłł posiadał między innymi podwiązki czerwone taśmiane z srebrem złocistym oprawne. Tu widzimy fragment też obrazu Alegoria cnoty małżeńskiej z personifikacją mściwości, z takimi właśnie pończochami dopasowanymi do reszty stroju kolorystycznie. No i ważkim też dodatkiem do stroju dworskiego były rękawiczki, bogato haftowane, wykańczane złotymi frędzlami, satynowe, aksamitne, najczęściej wykonane z woskowanej, delikatnej skóry, perfumowane za pomocą ambry lub esencji spiżma, jaśminu, cytryny. Ważką rolę odgrywały także noszone w widocznym miejscu, najczęściej po prostu trzymane w dłoni, perfumowane, pokrywane haftami przez osobę bliską chustki. Nie sposób pominąć też zagadnienia biżuterii. Składały się na nią złote łańcuchy, tak zwane noszenie na szyję, manele, tutaj widzimy właśnie owe podwójne bransolety, czyli manele, pomandery skrywające perfumy w formie stałej, czyli pomady, guziki, klamry, zapinki, skówki, czyli nasady dla pióropuszy, zwane w Polsce stolczykami, luźno zwisające blaszki w typie flaterki, egrety, srebrne złote przypinki imitujące kształt pióra, wysadzane niejednokrotnie kamieniami szlachetnymi, wreszcie bindy jubilerskie roboty. Tu widzimy przykład tak zwanych zausznic, owe noszenia, łańcuchy i właśnie bindy, czyli cynturyny.
złożone z serii zbliżonych kształtem i ornamentem klejnotów. Nadto biżuteryjne zapony, zegarki, wisiory, bryloki. Ważną rolę dekoracyjną pełniła pretina, rodzaj paska noszonego w talii, do którego przymocowywano inny pasek zwany w Polsce szynami, czyli rapciami. I tu przechodzimy właśnie w tym zakresie do mody męskiej. Podstawą mody męskiej był oczywiście kabat. W męskich strojach ośpionowa przebiegająca między nogami, a następnie wzdłuż linii guzików, przy kaftanie, często kontynuowana jeszcze przez szczelinę z przodu kołnierza, była silnie akcentowana niż w przypadku ubrań kobiecych. Wiązało się to m.in. ze słabnącą, ale wciąż żywą tendencją do uwypuklania kształtów męskich nóg. Oś pozioma, reprezentowana przez kołnierz, powtarzana przy rondzie kapelusza, miała za zadanie zaakcentowanie twarzy jako punktu odniesienia dla całego stroju. Desygnatem pojęcia ubranie w źródłach polskich był komplet stroju zachodniego, dopasowany, komplet stroju złożony z elementów dopasowanych do siebie, szytych przeważnie z tej samej tkaniny i w tym samych kolorach. Natomiast ubiory oznaczały w omawianym okresie spodnie najczęściej do stroju narodowego. Jak wspomniałem, ów kabat stanowił dopasowany kaftan wierzchni, popularny pod wpływem francuskim w Polsce jeszcze od XIV wieku, wyróżniający się krojem rękawów rozszerzających się w łokciu, stojącym kołnierzem, zapięciem dochodzącym do bioder. Tutaj widzimy kopię właśnie wykroju kabata z Księgi Krawców Poznańskich i przykłady owych rozwiązań już nieco późniejszych. Kabat był obcisły, wydłużony na przodzie w szpic, o połach najczęściej watowanych i usztywnionych, krańcach wykańczanych od wewnątrz w formie ząbkowań, picadillos, od linii pasa zaznaczone rozmaitej liczby wielkości i kształtu baskinami. Poprzez wypchania i watowania podszycie z drelichu i kanwy, a nierzadko tekturowego, czasem fiszbinowego szkieletu, na którym rozpięta była tkanina, kabat posiadał cechy sztywnego pancerza, co wynikało także z jego genezy, czyli z kaftana zakładanego pod zbroję. Rękawy nakładane częściej oddzielnie, maskując miejsce wiązań, czyli nasadę watowanymi wałkami, a z czasem wypustkami swoistymi skrzydełkami, wycinanymi niejednokrotnie w ząbki. Był to wyjątkowy przykład przejścia, owe ząbki, właśnie picadillos, był przykładem przejścia elementów antykizowanych kostiumów parateatralnych do świata mody cywilnej. Zapinane pod szyję najczęściej na pasmanteryjnej roboty guziki, obficie watowany kabat, szyto ze stosunkowo wąskich pasów tkaniny wzmacnianych poziomymi listwami. Zgodnie z kształtem ówczesnej zbroi kabat zwężał się często u dołu, w spiczasty kształt wyginający się, poczynając od szyi, a kończąc poniżej linii pasa, uzyskiwany poprzez rozmaite usztywnienie za pomocą drewnianych, kartonowych i fiszbinowych wkładek. Ten swoisty garb nazywano gołębią piersią bądź gęsim brzuchem. Poza samą konstrukcją kaftana posiłkowano się owym sztucznym brzuchem, czyli stomacher, zakładanym pod spód. Owo usztywnienie partii zapobiegało m.in. niepożądanemu fałdowaniu i gnieceniu się kaftana, tworząc odpowiednią ramę dla całości. Krój rękawów, czasem wzmocniony odpowiednio ukształtowaną siatką haftów i pasamonów, umożliwiał zginanie ręki w łokciu bez zbytniego obciążania szwów oraz niepożądanych zagięć tkaniny. Rękawy bardziej dopasowane kształtowano zgodnie z wymogami dworsko zgiętego łokcia, ponieważ etykieta zasadniczo zabraniała prostowania ramienia w łokciu i swobodnego opuszczania ręki. Na kaftan czasami zakładano kolet, zwany także wapenrokami. Tutaj przykłady takich właśnie owych kaftanów. I już przechodzimy także do nakryć głowy. Więc może tylko jeszcze dla porządku wspomnę, że oprócz kabatów, oprócz koletów noszą także ropille, nieco luźniejszy kasak i nakrycia wierzchnie, które można, często w źródłach są określane jako płaszcz. Najczęściej był to typ bohemio z bardzo ozdobnymi listwami, wyłogami, czyli zwanymi strefami. Jeśli chodzi o spodnie, źródła najczęściej operują określeniami jako marynały, czyli to były pludry a la wenecjana, rozszerzające się ku górze i zwężające w kierunku zapięcia tuż pod kolanami. Mocowano je w linii talii do wewnętrznej strony kaftana za pośrednictwem agletów, czyli agujetas, czyli wstążek z dwiema metalowymi skówkami, które jak igłę przewlekano przez dziurki z czasem zastąpionych systemem haczyków, względnie płóciennym lub skórzanym pasem zwanym braguero. System przewlekanych tasiem względnie owych haczyków pozwala na przełożenie całego ciężaru stroju na linię ramion, ale utrudniał sam proces ubierania.
Właśnie owe spodnie, marynały były takim symbolem właściwie mody hiszpańskiej, mody zachodnioeuropejskiej w tym okresie. Oprócz owego krótkiego płaszcza noszono także bardzo dłuższe nakrycia, takie jak hiszpanka tak zwana, chamara i podobny do niej palandran, często podbite futrami. Jeśli chodzi o nakrycia głowy, no to oczywiście tą podstawą sięgającą jeszcze pierwszej połowy XVII wieku to była beretta, tak zwany kapelusz mediolański bądź czapka wiedeńska. Po lewej stronie widzimy taką berettę a tozzo. Zazwyczaj wykonywano ją z dość miękkiego filcu pokrytego taftą bądź aksamitem. Istniały jednak również kapelusze wykonane z samych tkanin jedwabnych, na przykład tafty, tabinu, aksamitu, złotogłowiu, bez filcu, ale o wewnętrznej konstrukcji drucianej, słomianej z liści palmowych lub wykonanej z papier mâché. Kapelusz biretta z wysoką, cylindryczną, często kanelowaną główką i namiastką ronda, najczęściej zdobiono jubilerską robotą bindą, owym cynturynem wspomnianym wcześniej. Na przykład źródła mówią o bindzie kręconej ze złota bądź ze złota nicianego. Ewentualnie zwiniętą szarfą, kokardą, frędzlami, pióropuszem osadzonym w jubilerskiej skówce, czyli tak zwanej fordze, stolczyku, olstrze bądź nasadzie kity, osadzeniu spinadle. Tutaj widzimy także przykład jeszcze takiego tradycyjnego nakrycia głowy, czyli kiwior. No i oczywiście w tym okresie rozpoczęła się era kapeluszy pilśniowych, z czasem nazywanych kapeluszami muszkieterów, czyli kapeluszy modelowanych na bazie wełny owczej zmieszanej z sierścią bobra. Dominował typ główki przypominający współczesnym pałeczki cukru trzcinowego. I tu właśnie widzimy, właściwie tutaj w pośrodku zwłaszcza ów kapelusz a la pałeczka cukru trzcinowego. Prawdopodobnie wywodził się on z XV-wiecznych podróżnych kapeluszy iberyjskich. Zwany był także kapeluszem walońskim, a z czasem właśnie kapeluszem francuskim. W Polsce był określony w źródłach jako kapelusz kasztorowy bądź półkasztorowy. Tu widzimy przykłady owych właśnie nakryć głowy. Owe właśnie rzezania i rola dominacji takich wzorzystych aksamitów. No i właśnie też funkcja czerni. Chyba nie sposób nie wspomnieć o tym, iż na młodzieńczych obrazach Hana dominują ubiory męskie z czarnych aksamitów wzorzystych, kosmatych, niepostrzyganych, płaszcze bramowane. Moda hiszpańska gruntowała w Europie czerń jako kolor żałoby, ale jej zastosowanie wykraczało poza tę funkcję. Sięgająca genezą jeszcze epoki dominacji kultury burgundzkiej, promowana przez mieszczaństwo weneckie, czerń stanowiła ewokację wystudiowanej melancholii. Nadawano jej status prekoloru, istniejącego przed stworzeniem świata. Wiązała się z duchowością, umartwieniem, ascetyzmem, wielkodusznością. Przywoływała jednocześnie kupiecki charakter pararepubliki gdańskiej, ale jednocześnie aspiracje arystokratyczne. Nieprzypadkowo Baltazar Castiglione uznawał właśnie czerń za najbardziej stosowne odzwierciedlenie wewnętrznej kontroli człowieka poczciwego. Na obrazach Hana młodzi hołdują żywszym jednak barwom, tkaninom mienionym w kolorze ognistym, srebrnym, gołębiastym, tak zwanym colombino. Tu widzimy właśnie ten kontrast. Colombino, przyszarzony fiolet gołębi. Przy czym moda nadawała kolorom poetyckie nazwy. Il pieno della notte, kwitnącego lnu, wiednącego kwiatu, pączkującej zieleni, kolor judaszowy, kolor zorzy porannej, kolor szynki, krew byka, kolor piekła, grzech śmiertelny, śmiech koczkodana, kolor czasu straconego. Rekonstrukcja znaczenia owych przekazów źródłowych jest czasami wielkim wyzwaniem. I tutaj też na przykładzie tego fragmentu po prawej stronie widzimy początki percepcji, przyjmowania pewnych elementów już mody francuskiej w ówczesnej kulturze Rzeczpospolitej, także w Gdańsku. Taki przykład właśnie owego fantazyjnego drapowania płaszcza, luźnie zwisających pludrów. I tutaj właśnie wspomniany palandran jako nakrycie wierzchnie. No i właśnie przykład też, te fragmenty pokazują rolę mody fryzur i zarostów w ówczesnej kulturze hiszpańskiej. Bródka w konwencji innamorato, często z ostrym szpicem, była nazywana sztyletto bądź szydła, pisa, igła, barbula.
Niewielka bródka młodzieńcza, przystrzyżona blisko skóry, to była markizeta. Modlisie dokonywali na swym zaroście różnorakich zabiegów przy użyciu wspomnianych żelazek, pudru, krochmalu, kleju, olejków zapachowych, perfumowanego wosku, pomady, a nawet farb. Tak jak wspomniałem, właśnie stosowano owe bigotery. Właściwie cała kultura hiszpańska w dużym stopniu bazowała na tym wyrafinowaniu właśnie mody i w dużym stopniu także symbolem tej mody hiszpańskiej były tak zwane guedellas. Tu widzimy właśnie przykłady owych loczków bardzo popularnych, stanowiących krzyk mody w początku XVII wieku. Loczków opadających poniżej skroni. I jeszcze na zakończenie chciałem wspomnieć, iż także późniejsza twórczość Hana stanowi wyjątkowy przykład przywiązania tego mistrza, który reprezentował przecież kulturę Europy Północnej, otwartej na rodzajowość, na kulturę materialną. Stanowi przykład właśnie precyzyjnego odtwarzania w sztuce wizualnej kultury materialnej, także w zakresie wspomnianego stroju ceremonialnego. To fragmenty obrazu Wskrzeszenie Piotrowina z Pelplina, stroju polskiego, po lewej fragment Predelli z katedry pelplińskiej, po prawej obraz Koronacja Najświętszej Maryi Panny z katedry oliwskiej. I znowu fragment obrazu Wskrzeszenie Piotrowina. Scena oczywiście dzieje się w XI wieku, ale zgodnie z aktualizacją dostrzegamy elementy ubioru z epoki Srebrnego wieku. I tutaj też fragment tej Predelli, uczta u faryzeusza z katedry pelpińskiej, ale dokumentujący owe stylizacje orientalizujące, także niezwykle ważne w ikonosferze hanowskiej. I tym fragmentem obrazu Koronacja Najświętszej Maryi Panny z katedry pelpińskiej chciałem zakończyć moje wystąpienie. Na końcu tylko dodam, iż moda gdańska w okresie apogeum ich cywilizacyjnej dominacji stanowiła ważki element samoświadomości i autokreacji. Jej swoistość korespondowała z przekonaniem o wyjątkowej pozycji mieszkańców Grodu nad Motławą. Dzieła Hana, wpisujące się w humanistyczną refleksję dedykowaną metamorfozom świata, tworzą nie tylko traktat parenetyczny, ale także stanowią wyjątkowe źródło poznania omówionego fenomenu. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w przyszłości uda się zidentyfikować nieznane dotąd dzieła artysty, który całe życie podpisywa się z dumą civis gedanensis, obywatel miasta Gdańska. Dziękuję serdecznie za uwagę.